Bardzo chciałam wam ten filmik nagrać na zewnątrz. Za domem, na ogrodzie, ale cały czas ktoś pracuje, cały czas ktoś odpala piłę. Nie da się, po prostu się nie da. Hej, z tej strony Madzio, witajcie na kanale vlogowym w takim nieco innym tle, mniej vlogowym, bardziej pogadankowym, bo dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać. Chciałabym porozmawiać na temat, który ostatnio wypłynął, wyrósł spod ziemi. No i pomyślałam, że opowiem wam też o moich doświadczeniach. Chodzi tutaj oczywiście o MLM. Nie wiem, co się stało, ale ostatnio jestem zasypywana wiadomościami odnośnie współpracy. Nie wiem, czy wy też tak macie. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach. Ja dostaję bardzo agresywne i bardzo nagabujące wiadomości dotyczące współpracy, dotyczące zarabiania pieniędzy. Dziennie 3 do 4 wiadomości, na 3-4 wiadomości dziennie muszę odpisywać. Z jednej strony troszeczkę wiem, czym jest to spowodowane. Spowodowane jest to tą rzeczywistością pochorobową, żeby nie powiedzieć słowa na P, i tym, że długo siedzieliśmy w domu, a jeżeli długo siedzi się w domu, to szuka się też takiej pracy, którą fajnie byłoby właśnie wykonywać w domu. No i takie MLM-y są idealną odpowiedzią na wszelkie bolączki tego świata, więc wydaje mi się, że sporo nowych firm wyrosło właśnie jak grzyby po deszczu w tym czasie i pomyślałam, że opowiem wam o moich doświadczeniach, bo myślę, że mało kto z was wie, że działałam w takim MLM-ie i nie był to Avon, nie był to Oriflame, może po prostu nie będę mówiła nazwy firmy, może powiem tak, była to firma na H. Kto wie, ten wie. Więc podzielę się swoimi doświadczeniami, może kogoś uchronię przed takimi poważniejszymi decyzjami, więc tak pomyślałam, że sobie tutaj posiedzimy, pogadamy, ja wam o czymś po prostu konkretnym opowiem. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli chciałbyście więcej takich filmików pogadankowych na tym kanale, nie tylko vlogi, ale również właśnie takie opowiadania, jakieś historie. Jeżeli byłybyście zainteresowane różnymi tematami, no to piszcie mi w komentarzach. Zacznijmy może od tego, że nie będę wam tłumaczyła, co to jest MLM. Dla mnie MLM, czyli Multi-Level Marketing, to jest po prostu piramida finansowa. Czyli na samej górze jest jedna osoba, która zarabia na wszystkich na podstawie. Na wszystkich tych ludziach, którzy są na dole, którzy są na podstawie. Mogą to być większe piramidki, mogą to być mniejsze piramidki. Każda taka wielka piramida składa się też z mniejszych piramidek, z liderów, z osób, które prowadzą szkolenia, z osób, które prowadzą rekrutację, więc dla mnie tak czy siak MLM to jest piramida finansowa. I zacznijmy od mojej historii. Moja historia zaczyna się w wieku 18 lat. Kiedy to miałam 18 lat, miałam małe dziecko, skończyłam liceum i szukałam pracy. Stwierdziliśmy z Piotrem, że fajnie byłoby znaleźć jakąś pracę, coś, co bym mogła sobie dorobić na pół etatu, czy po prostu no jakaś taka dorywcza nawet mogła to być praca. Więc tak zaczęłam szukać. Jak możecie się domyślić, to taka osoba jak ja nie miała szans na rynku pracy, bez doświadczenia, z dzieckiem, zaraz po liceum, praktycznie nikt się nie kwapił do przyjmowania takiej młodej osoby, więc znalezienie pracy było szalenie trudne. No i w końcu pojawiła się taka firma, która robiła rekrutację w Krakowie. Poszłam na spotkanie. Pani prowadząca, rekrutująca, która prowadziła te rozmowy, rozrysowała mi
cały ten schemat, jak to wygląda u nich w firmie, ile można zarobić, kupę kasy można zarobić, nie robiąc tak naprawdę nic. Dodatkowo oczywiście jest szereg plusów tej pracy. Plusami było to, że oczywiście, że są łatwe pieniądze, oczywiście, że jestem sama sobie szefem, sterem i okrętem i mogę sobie wybierać, kiedy będę pracowała, mogę pracować w biurze, mogę pracować zdalnie, więc to była idealna sytuacja dla młodej matki, która chciałaby też pobyć z dzieckiem, która też ma w głowie, że jeżeli coś się będzie działo, jakaś choroba, coś trzeba będzie zostać w domu, no to fajnie, wtedy będzie samemu zdecydować, więc to już miałam z tyłu głowy. Oczywiście szereg szkoleń, oczywiście dostęp do darmowych kosmetyków, darmowe zabiegi, darmowe koktajle i wszystko to oczywiście oni od siebie dają. Później jeszcze było opowiadanie, że jak będę na wyższych stanowiskach, to są różne prezenty, wycieczki zagraniczne za darmo, samochody i różne takie premie, które są przekazywane najlepszym pracownikom, więc to już w ogóle głowę mi rozwaliło. No i oczywiście, że na to poszłam. Pierwsze co powinno mnie zainteresować, to wpisowe. Wpisowe do firmy, do przyjęcia do firmy kosztowało chyba wtedy 250 zł i to było bardzo duże, to były bardzo duże pieniądze. To był taki pakiet startowy, w tym pakiecie startowym dostawałam taką umowę współpracy, w której to dostawałam swój numer licencyjny, do tego dostawałam taki wspaniały neseserek z logiem, z wszelkimi katalogami, z ulotkami, żadnych chyba produktów w tym nie było. Były chyba tylko jakieś próbeczki. Próbki kremów i czegoś tam jeszcze. W każdym razie właśnie to był taki pakiet startowy, za którego ja musiałam zapłacić. Na samym początku był bardzo duży nacisk na znajomych. Na to, żeby powiedzieć wszystkim swoim znajomym i całej swojej rodzinie, co ja robię, czym ja się zajmuję i najlepiej przyprowadzić ich właśnie do biura, pokazać im, jak to wszystko wygląda. Był taki system, że robimy zabieg. Za chwileczkę wam powiem, jak wyglądał ten zabieg. Darmowy zabieg na twarz i w zamian za ten darmowy zabieg na twarz oczekiwało się, że dostanę polecenie 10 osób, które również chciałyby taki darmowy zabieg albo które chciałyby dostać zniżkę na taki zabieg na twarz. 70% zniżki i takie pierdololo, więc od każdego dostałam po 10 numerów i od razu wiedziałam, że ja tam nie będę pracowała tylko jako osoba, jak ja to myślałam, kosmetolog, 18-letni umysł to jest po prostu dramat. Ja się miałam za taką właśnie osobę, za taką kosmetyczkę, ale już wtedy właśnie wiedziałam, że będę musiała robić też za telefonistkę, za telemarketerkę, bo musiałam zadzwonić do tych osób, wypowiedzieć taką regułkę, którą miałam wypisaną na karteczce i zaprosić ich na zabieg. No i jak możecie się domyślić, te następne osoby również dawały mi po 10 numerów telefonów, imię, nazwisko i numer telefonu. Jak możecie się domyślić, też RODO wtedy nie istniało, więc przekazywało się numery telefonów na prawo i lewo i tak zdobyłam właśnie swoich pierwszych klientów i tak przychodzili do mnie pierwsi klienci. Pierwsze miesiące były cudowne, zarabiałam sobie umawiałam sobie klientów, dzwoniłam sobie, miałam kalendarz wypełniony po brzegi. Można powiedzieć, że zarabiałam 30 zł na godzinę, bo ten zabieg, o którym wam wspominałam, trwał właśnie godzinę i było mówione, że to jest zabieg, a zabieg wyglądał, uwaga, tak, że ja podawałam kosmetyki osoby, która przychodziła na ten zabieg i po kolei leciało to tak. Najpierw demakijaż, później peeling, następnie maseczka, tonik, krem pod oczy i krem na dzień. I jeżeli maseczka była oczyszczająca, to zabieg był oczyszczający. Jeżeli maseczka była nawilżająca, to zabieg był nawilżający. No po prostu teraz się z tego śmieję i po prostu jest mi głupio, jest mi wstyd, że
taka sytuacja w ogóle miała miejsce, ale w tamtych czasach jeszcze, powiedzmy, nie było aż takiego dostępu do kosmetyków. No, możemy się domyślić, było to ponad 10 lat temu. Więc o dobrych kosmetykach mało kto słyszał, a tutaj był ten zabieg wykonywany tymi kosmetykami. Był wykonywany nie przeze mnie oczywiście, tylko przez tą osobę, która właśnie sobie przychodziła, więc ona sobie tam robiła peeling, ona sobie tam nakładała tą maseczkę, ja jej tylko podawałam te kosmetyki na dłoń, więc tak wyglądał właśnie ten zabieg. No i ja wtedy byłam przeszczęśliwa, zarabiałam te 30 zł za zabieg, 30 zł na godzinę, więc było cudownie przez pierwsze 2 miesiące. Po tych 2 miesiącach zaczęły się naciski na to, żebym kupiła sobie już swój zestaw, żebym miała swoje kosmetyki, żebym już nie korzystała z czyichś, za te czyjeś kosmetyki oczywiście tam oddawałam konkretny procent też z tego, co zarabiałam, więc zaczęły się już naciski na to, żebym miała swój zestaw kosmetyków. Zaczęły się naciski, żebym zaczęła się rozwijać, bo mam taką ambicję, że jestem taka dobra w tym, co robię, więc fajnie było, jakbym się dalej rozwijała, fajnie jakbym się rozwijała również z produktami odżywczymi. Produkty odżywcze, to jak możecie się domyślić, były koktajle, tabletki, multivitaminy i inne pierdoły cudowne na odchudzanie. No i tutaj też było mocny nacisk na mnie, żebym ja zaczęła korzystać z tych kosmetyków, żebym ja zaczęła jeść te koktajle, bo według szefostwa, a to szefostwo tak naprawdę nie było szefostwem, teraz to wiem, ale wtedy uważaliśmy, że to jest szefostwo. Szefostwo to były osoby, które były nad nami, czyli liderzy, następnie był ktoś jeszcze, i ja byłam pod tym kimś jeszcze, więc oni byli na samej górze tej naszej piramidki biurowej. No i oni tak bardzo wszystkich manipulowali, oni tak wszystkich dociskali. Raz w tygodniu mieliśmy spotkania motywacyjne, w których to każdy się chwalił tym, ile zarobił, chwalił się tym, ile produktów sprzedał, plus dodatkowo mieliśmy spotkania pojedyncze, takie tak zwane spotkania na dywaniku. Byłyśmy wyzywane pojedynczo na dywanik do szefostwa właśnie na takie pojedyncze rozmowy, gdzie właśnie tam byłyśmy ciskane, ciśnięte, było nam opowiadane z taką troską, po prostu nie chcę wam powiedzieć, w tamtym momencie czułam się właśnie taka zaopiekowana, taka zatroszczona przez tych ludzi, że czułam, że rzeczywiście im na mnie zależy, że chcą, żebym się rozwijała, chcą, żebym szła do przodu, i czułam, że są nawet bliżsi mi niż rodzina, więc w ogóle ja wtedy byłam zielona i byłam jak gąbka, więc chłonęłam te wszystkie ich słowa i mnie zmanipulować im było bardzo, bardzo łatwo. Więc oczywiście, jak możecie się domyślać, dokupiłam ten pierwszy zestaw kosmetyków, który bardzo szybko się skończył. Też zaczęłam mieć swoich pierwszych klientów na te odchudzania. Ja zaczęłam mieć te koktajle, które absolutnie mi w ogóle nie smakowały. Miałam wrażenie, że czuć proszek, że one się nie mogą w ogóle rozpuścić i strasznie mi smakowało, więc udawałam, że je jem, ale cały czas było mówione, żebym jadła te koktajle, bo jak schudnę, będzie rezultat, będą zdjęcia przed i po, to wtedy jeszcze więcej będę mogła sprzedać tych produktów, będę mogła pochwalić się swoją historią, opowiadać ludziom swoją historię i wtedy będę mogła sprzedać więcej tych rzeczy. Kiedy już doszłam znowu do takiej stabilności, można powiedzieć, wdrożyłam te nowe rzeczy do moich działań, kolejnym stopniem była rekrutacja. Byłam namawiana do rekrutowania, bo przecież jeszcze więcej pieniędzy mogę zarobić, jeżeli ja kogoś zarekrutuję, jeżeli pode mną będę miała pracowników, jeżeli ci pracownicy będą na mnie pracować. Więc stwierdziłam,
dobrze, idę tym tropem, idę tymi radami, więc zaczęłam dodawać ogłoszenia na Gumtree, zaczęłam działać z ulotkami i słuchajcie, zaczęłam rekrutować. Rekrutacja wyglądała tak, że przychodzili ludzie, wynajmowaliśmy salę w hotelu, szefostwo wynajmowało salę w hotelu w Krakowie i przychodzili tam ludzie od wszystkich rekruterów z całego jakby Krakowa. Również ode mnie przychodzili ludzie zaproszeni właśnie tam na spotkanie i słuchajcie, ja, 18-letnia dziewczyna, już wtedy chyba 19 lat miałam, 19-letnia dziewczyna, przychodziły do mnie panie, bardzo często kosmetolożki, bardzo często kosmetyczki, bardzo często starsze ode mnie, przynosiły mi CV, a ja musiałam umieć z nimi rozmawiać, musiałam umieć przejść z nimi rekrutacyjną rozmowę, musiałam tak do nich powiedzieć, żeby ich zainteresować, musiałam im znowuż przeliczać te wszystkie pieniądze, tak jak to kiedyś zostało mi przeliczone, więc możecie sobie domyślić, jaki to był stres dla takiej młodej dziewczyny, gdzie niejednokrotnie starsze osoby do mnie przychodziły i ja musiałam sobie dać radę w takiej sytuacji, która no, patrząc teraz z boku była przekomiczne. I w końcu znalazłam tą swoją pierwszą trójkę ludzi, którzy tak jakby pracowali pode mną. No i zaczęły się kolejne naciski na to, żebym zrobiła zamówienie na pakiet za 5000 zł na superwajzora. No bo przecież mam tych swoich ludzi, no bo przecież oni pracują, ja powinnam jakiś awans sobie zafundować, a awansem w tej firmie były zakupy po prostu. Jeżeli ja zakupię produktów za daną kwotę, to wtedy wychodzę na wyższy pułap zniżkowy i tak jakby to moje konto nazywa się już inaczej, więc nazywałam się tam superwajzorem. Byłam na pułapie 50% zniżki, więc mogłam zamawiać hurtowej ilości 50% zniżki, ale musiałam zrobić to zamówienie na 5000. No i słuchajcie, młoda dziewczyna rozpoczynająca życie, rozpoczynająca swoją w ogóle przygodę z dzieckiem, z małym dzieckiem, z praktycznie bez mieszkania i oni mieli czelność mnie cisnąć na zrobienie tego zamówienia za 5000. No i tak docisnęli, że my zdecydowaliśmy się właśnie z Piotrem, że zainwestujemy w to, zobaczymy, to się powinno zwrócić. Jeżeli zainwestujemy 5000, to powinno się zwrócić 10 000. Więc słuchajcie, wzięliśmy kredyt i zrobiłam to zamówienie, co było największym błędem no praktycznie mojego życia. Skończyło się to bardzo źle, jak możecie się domyślić. Ja w tamtym czasie nie umiałam w ogóle zarządzać pieniędzmi. Nie wiedziałam, na jakiej zasadzie to w ogóle ma działać. Myślałam, że kupię te produkty za 5000 i będę po prostu milionerką za chwilę, bo to okazało się, że za 5000 jest produktów, ale to trzeba odkładać, trzeba zostawić sobie na następne zamówienia, żeby to się jakoś zwróciło, żeby to się kręciło, więc jak możecie domyślić, wywaliłam wszystkie te pieniądze na bieżąco sprzedawałam te produkty, no bo oczywiście też były naciski na to, żeby mocno ruszyć ze sprzedażą swoim klientkom, więc powolutku sobie sprzedawałam te produkty i pieniędzy nie odkładałam, pieniądze szły na bieżące potrzeby, jak się możecie domyślić, też nie na ten kredyt. Skończyły się w pewnym momencie te produkty, zaczęłam pożyczać od koleżanek i znowuż zostałam ciśnięta, żeby robić kolejne zamówienie na 5000. Możecie się domyślić, jaka była moja sytuacja. Tutaj jeden kredyt jeszcze nie spłacony, tutaj produktów nie ma też pieniędzy, no byłam po prostu w skrajnej rozsypce. W ogóle wtedy to mieliśmy straszne kłótnie z Piotrem, rozstaliśmy się przez tą całą sytuację na taki dłuższy czas i to był dramat. W międzyczasie oczywiście pojawiały się dalsze rozmowy i dalsze manipulacje od strony szefostwa, którzy
podpowiadali mi w moim życiu prywatnym. Dopytywali się cały czas, co tam u mnie, jak tam u mnie, co się u mnie dzieje. Teraz to widzę z tej strony takiej, że nie dowierzam w ogóle, że ja na to poszłam, że ja w ogóle nie pieprznęłam tym, nie rzuciłam tym gównem o wiele wcześniej. Ale ja tam zostałam, bo czułam, że się ktoś mną interesuje, czułam, że komuś na mnie zależy, że się interesuje właśnie moim życiem, moimi problemami. Oni się interesowali tylko po to, żeby się dowiedzieć, czy już jest u mnie dobrze, czy już mogę wziąć ten kredyt, czy jeszcze nie. Więc tak, oczywiście rozmów było dużo, porad było dużo na temat mojego związku, na temat tego, co powinnam zrobić. No i ja to wszystko robiłam, ja to po prostu chłonęłam jak gąbeczka, robiłam i nie wychodziło mi to wcale na dobre. W trakcie oczywiście pojawiały się szkolenia motywacyjne, tak jak mówiłam, raz w tygodniu to szkolenie motywacyjne, w którym to chwaliliśmy się, kto ile zarobił, kto ile produktów sprzedał. Spotkania 1 na 1 z szefostwem plus spotkania raz w miesiącu takie duże, tak jakby z wszystkimi ludźmi z Krakowa, z całą grupą z Krakowa i oczywiście jeszcze były większe spotkania, większe szkolenia z zagranicznymi mówcami, z zagranicznymi uczestnikami tego MLM-u, którzy przyjeżdżali tutaj na zaproszenie. No i to wszystko wyglądało tak, że wszyscy przychodzili do hotelu, oczywiście takie spotkania były płatne, trzeba było zapłacić, my wszyscy składaliśmy się na to, na takie szkolenie, na takie wydarzenie. Jedno było w hotelu Andels w Krakowie, koło Galerii Krakowskiej. Przyjechała pani, która opowiadała oczywiście swoją historię, rozwiedziona, samotna matka, która nie wie co robić, nie ma co robić, chciałaby zarobić, chciałaby się odkuć, odnajduje firmę na H i nagle wszystko jej się zaczyna dobrze układać, nowe życie, nowy partner, samochód, dom z basenem i to wszystko, ta cała opowieść leci z podkładem muzycznym Simply the Best, albo druga piosenka, która mi utkwiła w głowie, to była piosenka Black Eyed Peas, I Got a Feeling, coś takiego, tak to leciało. Po prostu te dwie piosenki, Tina Turner, Simply the Best i ciągle po prostu leciało na tych motywacyjnych szkoleniach. Ja chodziłam na te szkolenia, ja chciałam wyrwać się z domu, chciałam zobaczyć coś nowego i chodziłam na te wszystkie szkolenia. Praktycznie byłam na wszystkich. I tam po prostu było robione pranie mózgu, motywowanie, takie, że ja mogłam, to ty też możesz, i miałam wrażenie, że na sali były same ofiary losu albo osoby, które manipulują tymi osobami. No i niestety, no chyba tak było. No i w pewnym momencie zaczęłam się otrząsać z tego snu o wielkich pieniądzach. Zaczęłam myśleć samodzielnie i rozumieć, że to, co się dzieje, to nic z tego nie będzie. Żadnych pieniędzy większych z tego nie będzie. Szczególnie też z moim podejściem do tego, do zarządzania pieniędzmi. I całe szczęście też w międzyczasie pogodziłam się z Piotrem i on mi pomógł wyrwać się z tego szamba, z tego koszmaru. Jak możecie się domyślić, oni wcale nie chcieli mnie puścić z tej grupy. Cały czas mi wmawiali, że mam jakieś zobowiązania, że muszę jeszcze zostać, że obowiązuje mnie okres wypowiedzenia. By the way, a propos okresu wypowiedzenia, nie było tam żadnej umowy, nie było tam żadnych podatków, więc oni mnie straszyli, że mam zobowiązania, później mnie straszyli, że mam u nich zobowiązania jakieś pieniężne jeszcze, za jakieś szkolenia, że oni włożyli jakiś trud właśnie w wyszkolenie mnie. Później zabrali mi kluczyki, zmienili chyba zamek do tego biura, bo ja miałam klucz jako supervisor, więc zabrali mi te kluczyki, zmienili kluczyki i nie mogłam zabrać swoich rzeczy.
w sensie resztki produktów, tam miałam jeszcze swoje jakieś pierdołki, no ale w końcu się udało przy pomocy koleżanki, która też zaliczyła zjazd psychiczny po tej pracy naszej. Ile ja tam lat spędziłam? Ciężko mi teraz powiedzieć. Wydaje mi się, że dobre 3 lata tam byłam w tej grupie, w tej krakowskiej grupie. Jeszcze wam podpowiem, że ta grupa miała biuro w okolicach Ronda Mogilskiego. Właściwie to były 2 biura właśnie w okolicach Ronda Mogilskiego w Krakowie. No cóż mogę powiedzieć, strasznie mi jest głupio z tego powodu. Z drugiej strony zdaję sobie też sprawę, że no byłam młodą, głupią kozą, która nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi, a miała wielkie nadzieje i wielkie oczekiwania, wierzyła w ludzi, ufała ludziom. Myślałam, że nikt mi nic złego nie zrobi, no bo dlaczegoż by mieli mi zrobić krzywdę? No i skończyło się to, jak skończyło. Nigdy więcej nie wdepnę w to gówno i was też przestrzegam. I strasznie się irytuję z tych wiadomości, które dostaję właśnie na Instagramie czy na Facebooku, które są właśnie agresywne, które się pytają, dziewczyny się pytają, dlaczego nie jesteś zainteresowana? Jeszcze ci nie powiedziałam żadnej oferty, dlaczego nie jesteś zainteresowana? Ja im odpisuję, mogę nie być zainteresowana, po prostu nie chcę od ciebie tej oferty. Nie chcę wchodzić w żadne biznesy. Ale dlaczego? Ale dlaczego nie chcesz wchodzić? Dlaczego? Pozwól, że pokażę ci, ile na tym stracisz, jeżeli nie wejdziesz. Ja już widzę, że te rekruterki, które do mnie piszą na Instagramie, kierują się tymi samymi jakby manipulacjami, tymi samymi technikami, których ja byłam uczona, których my byliśmy uczeni. Te same teksty, te same argumenty. Ja myślę, że dlatego tak dużo teraz jest tych wiadomości do influencerów i do ludzi z Instagrama. Wydaje mi się, że było jakieś szkolenie, że był jakiś cykl szkoleń i na tym szkoleniu było mówione właśnie: napisz do influencera, wykorzystaj jego zasięgi. On z takimi zasięgami zrobić taką sprzedaż, że po prostu pójdzie ci to samo graj, samo ci się to będzie sprzedawało. Dlatego też chciałam się na ten temat odezwać i odnieść, bo no to była spora część jednak mojego życia, to była spora część mojego dorosłego życia, początek mojego dorosłego życia, który po prostu to było jak trzaśnięcie w twarz, jak uderzenie w policzek na dzień dobry, na otrząśnięcie się, jak wygląda świat, jak wygląda życie, jak wygląda praca. A praca nie wygląda właśnie tak, jak w tych firmach pokazują. I jeżeli ktoś od was będzie chciał pieniądze na początku, czy nie na początku, a wy nie będziecie chciały zapłacić tych pieniędzy, nie będziecie chciały się angażować finansowo w takie działania, to nie róbcie tego, nie dajcie się namówić, nie dajcie się zmanipulować. Ja wiem, że teraz mi to łatwo mówić, ale to nie jest tego warte. Naprawdę teraz, te ponad 10 lat temu może było łatwiej, ale teraz, w roku 2021, kiedy naprawdę tych produktów jest już potąd, kiedy każdy może sobie wszystko kupić w internecie, naprawdę nie trzeba reklamować nie wiadomo jakich produktów i nie trzeba kupować tych produktów poprzez konsultantów. I o ile Avon i Oriflame jeszcze uważam, że są to firmy, które w miarę taktownie działają na rynku i myślę, że przez to, że dzięki temu też przetrwały, no to reszta tych wszystkich firm, które mają i kosmetyki, i koktajle, myślę, że zbyt agresywnie działa i nie piszcie do mnie po prostu. Nie piszcie do mnie, nie nagabujcie mnie, namawiajcie mnie, bo nie pójdę na to już drugi raz.
jestem mądrzejsza, zapłaciłam swoją cenę i to wszystko. Także tak, już znacie moją, moją historię. O tym można byłoby jeszcze gadać. Ale już chyba dość się nagadałam. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy miałyście kiedyś styczność z jakimś taką firmą typu MLM, oczywiście oprócz Avonu i Oriflame. Napiszcie mi w komentarzu, napiszcie też, czy jesteście nagabywane teraz przez Instagram, czy nie przez Instagram, przez DM-y instagramowe, przez wiadomości instagramowe, czy do was piszą, co to się dzieje, jakie to są firmy w ogóle. Ja nie znam tych nowych firm koktajlowych. Tak jak mówię, ja wtedy byłam od tej firmy, która na H, literka H. Może tam tego czasu to się zmieniło, być może są jakieś inne zasady, ale właśnie po tych wiadomościach uważam, że dalej zostało tak jak było, dalej zostało po staremu, nawet jak mówię, te same techniki pisania wiadomości do ludzi. Więc przestrzegam was jeszcze raz, jeżeli ktoś chce od was pieniądze, duże pieniądze, jeżeli nie daj Boże ktoś was namawia do wzięcia kredytu na tą pracę, no to otrząśnijcie się wtedy, palnijcie się w łeb. Ja wam robię takiego wirtualnego kopa w tyłek, czaskam was w łeb. Ogarnijcie się, obudźcie się, pomyślcie, stańcie z boku, pomyślcie, jak to wygląda właśnie od tej drugiej strony. Taka jestem teraz mądra, a wcześniej nie potrafiłam sobie wyliczyć marży, nie potrafiłam sobie odliczyć procentowo pieniędzy, ile mam odłożyć. No to jest smutne, ale tak było, jak działa handel, jak działa sprzedaż. Nie miałam pojęcia, nikt mi tego nie wytłumaczył. Ja się też tym za bardzo nie interesowałam. Internet był tak jakby czarną magią w tamtym czasie. No, więc tak, czekam na wasze opinie, czekam na wasze doświadczenia. Bardzo chętnie z wami podyskutuję w komentarzach. Na dzisiaj to było wszystko. Dajcie mi znać, czy chciałobyście więcej takich pogadanek. Ja bardzo wam o różnych rzeczach opowiem. Jest jeszcze potąd różnych tematów, o których nie wiecie, o których chętnie by wam opowiedziała. Więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, wbijajcie na moje social media. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa!